tym odcinku zabiorę Was do butikowego hotelu Jetwing Kaduruketa na Sri Lance. Hotel ten należy do rodzinnej firmy Jetwing, która posiada 38 hoteli i willi na terenie całej Sri Lanki. Ale ktoś zapoczątkował Jetwinga. Ktoś zapoczątkował tą historię butikowych hoteli i o tym właśnie człowieku chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Tym człowiekiem jest lub był, bo już nie żyje, Herbert Kurej, Lankijczyk z krwi i kości. Jego historia bardzo mnie zafascynowała. Wszystko to, co tutaj dzisiaj Wam opowiem, wiem z niewielkiej biografii napisanej przez córkę Herberta. Biografia ta znajdowała się w moim pokoju hotelowym, którą przeczytałam jednym tchem. Zdecydowałam, że chcę ponieść tą historię dalej. Historię Jetwinga, który został zbudowany na bazie wartości wyniesionych z rodzinnego domu, gdzie szacunek, troska i współczucie były wiodącymi wartościami. Za grupą hoteli Jetwing jest wielka historia jednego wielkiego człowieka, tak jak wspomniałam, Herberta Kurej, który otworzył swój pierwszy hotel w 1973 w Negombo. Obecnie zarządzają firmą córka Herberta Kurej, Shiromal, i syn Hiran. 3 synów Hirana w wieku od 35 do 28 lat to najmłodsze pokolenie, które pracuje w firmie. Herbert urodził się 27 stycznia 1929 roku w tradycyjny lankijski sposób w domu. Jego dzieciństwo było typowe, tak jak dla każdego chłopca na Sri Lance. Biegał w deszczu bez koszulki, bawił się w wyścigi opon na wiejskiej drodze i robił papierowe łódki, które puszczał na stawach i kałużach wokół wioski. Jego dzieciństwo było proste, ale wypełnione radością. Herbert Kurej zawsze od najmłodszych lat uwielbiał czytać. Mieszkał kilkanaście kilometrów od Colombo i w każdą sobotę wybierał się w długą, męczącą podróż do miasta, do klubu książkowego, żeby móc czytać zagraniczne magazyny i gazety, które tylko tam były dostępne bezpłatnie. Spędzał cały dzień czytając głównie opowieści związane ze sportem i biografię. Czas wojny nauczył Herberta, że nic w życiu nie jest stałe, ani nic nie możemy brać za pewnik. Uczył swoje dzieci, aby uczyły się spać zarówno na macie, w chatce krytej strzechą, jak i w miękkim łóżku w pałacu, tak jak wymagała tego sytuacja. Dobrobyt, bogactwo, wypoczynek i czas wolny od pracy były tylko chwilowymi podarunkami, natomiast najbardziej niezawodnym i godnym zaufania skarbem było dobre wykształcenie, które, jak powtarzał Kurej, było zarówno królewską drogą do niezależności osobistej, jak i jedynym skarbem, którego nikt nigdy nie może nas pozbawić. Ten trudny okres nauczył go także nie przeceniać wygód materialnych, ale raczej czerpać jak najwięcej z prostych przyjemności życia. Nie akceptował niesprawiedliwości i zachowań niehumanitarnych, bez względu na to, czy dotyczyły one jego samego, czy kogokolwiek innego. Zdarzało się, że w oczach nauczycieli był krnąbrny i niesforny. Herbert rzucił uczelnię przed samymi egzaminami końcowymi. Miał również swój incydent pracy jako nauczyciela angielskiego,
ale że brakowało mu stymulacji, zdecydował spróbować czegoś w handlu. Zaczął sprzedawać ubezpieczenia, za które dostawał prowizję od sprzedaży. Praca bardzo mu się podobała, jak również wolność w posiadaniu własnego dochodu. Ale to, co zrobiło na nim największe wrażenie, to bezpośrednie połączenie, które odkrył wysiłku i nagrody. Im lepiej i więcej pracował, tym więcej zarabiał. Za pierwszą wypłatę i prowizję Herbert kupił zegarek Rolexa, który z uwielbieniem nosił przez kolejne 40 lat, zanim przekazał go swojemu synowi Hiranowi. Zegarek, który kosztował go wtedy 750 rupii, na dzisiaj to około 8 zł, wkrótce potem został wysoce wyceniony w Szwajcarii. To była pierwsza z jego wielu obrotnych inwestycji. W 1959 roku jego zamiłowanie do podróży i przygody zawiodło Herberta wraz z jego 2 przyjaciółmi do Wielkiej Brytanii. Po zwiedzeniu Wysp Brytyjskich promem dostali się do Francji, a w Paryżu Herbert kupił dla siebie nowiutkiego Peugeota 203, który towarzyszył im już potem do końca podróży i nie tylko. Peugeot przewiózł ich przez Europę Wschodnią, przez ówczesny Związek Radziecki, Afganistan i do Indii. Stamtąd do Jaffny na północy Sri Lanki i do domu. Peugeot służył Herbertowi do późnych lat 80. ubiegłego wieku. Chociaż w międzyczasie Herbert posiadał wiele innych samochodów, jednak w większości były to Peugeoty, to bez względu na to, jaka to była marka, zazwyczaj były czerwone. Jego zamiłowanie do koloru czerwonego widoczne jest nawet tutaj, w Cadu Rouquetta. Ojciec Herberta martwił się cały czas o swojego syna i chciał, żeby on się ustatkował. W głębi duszy głęboko jednak w niego wierzył i przyznał swojemu przyjacielowi, że pewnego dnia Herbert sprawi, że on będzie z niego dumny. Mama Herberta była kobietą odważną i zawsze wierzyła w swojego syna. Była nieustannym wsparciem dla niego przez całe jego życie. Herbert wspominał, że gdy wpadał w kłopoty i ojciec był na niego wściekły, mama zawsze go ratowała z opresji. Ale były też bardzo cenne lekcje od ojca. Na przykład taka, żeby cenić ponad wszystko i zatrzymać, nawet gdy czasy były ciężkie, wyszkolonych, lojalnych i wydajnych pracowników. W 1961 roku Herbert Curej, idąc w ślady ojca, założył swoją firmę budowlaną. Ojciec co prawda odradzał mu to przedsięwzięcie, twierdząc, że to trudny zawód, stresujący i często są problemy z płatnościami. Herbert był nieugięty w swojej decyzji. Pozostał przy budowlance. Herbert Curej zawsze płacił swoim pracownikom dobre wynagrodzenie na czas. Dobrze potrafił ocenić pracowników. Poza tym on i jego pracownicy wykonywali kontrakty na czas, trzymali się ostatecznych terminów, a tym samym Curej zdobywał lojalną klientelę i personel. Na pogrzebie jego lojalni klienci wspominali, że gdy były ciężkie czasy dla nich, Herbert akceptował mniej niż pełną płatność za projekt, które zlecili. Curej wydawał swoje własne środki pieniężne, aby zakończyć projekt dla finansowo zdruzgotanego klienta, czasami czekając miesiące, a nawet lata na zwrot kosztów. Curej również zawsze używał materiałów najlepszej jakości i potrafił zjeździć cały kraj wzdłuż i wszerz, żeby je dostać. W 1971 roku
Przyjaciel jego zmarłego ojca zakupił ziemię w okolicach Negombo pod budowę hotelu. Poprosił Herberta Curey o podjęcie się zadania. Herbert się zgodził i w ten sposób wkroczył w biznes turystyczny. W tym czasie zaprzyjaźnił się również ze szwedzkim operatorem turystycznym, który zaczął go namawiać na wybudowanie własnego hotelu. A że Herbert lubił wyzwania, podjął się również i tego zadania i tu na dobre zaczęła się jego przygoda z hotelarstwem. Herbert Curey zawsze polegał na swojej intuicji. Nigdy nie przyspieszał rzeczy, ale też nie tracił czasu, kiedy coś było wartościowe. Miał nosa do wyszukiwania pięknych lokalizacji, kupował ziemię w najbardziej malowniczych częściach wyspy, wysławianych w świecie za zapierające dech w piersiach piękno. Nigdy nie ingerował tak, żeby zakłócić naturalne piękno, tylko żeby je jeszcze wzmocnić i jego celem w wyszukiwaniu tak uroczych miejsc było to, żeby odwiedzający jego hotele goście doświadczyli uroku, unikalności i magii natury. Curey nigdy nie wprowadził do swoich hoteli konceptu all-inclusive, bo chciał, żeby goście, turyści wychodzili poza hotele i tam wspierali na różne sposoby lokalną społeczność, korzystając z transportu, wycieczek, atrakcji, które przez lokalną ludność były zapewniane. Herbert również wierzył, że zaufanie i wzajemny szacunek między pracownikami, klientami i współpracownikami jest fundamentem sukcesu. Nie zależało mu, żeby być numerem 1 w przemyśle turystycznym, ale żeby dostarczać najlepsze usługi i żeby być ponad każdym innym w usługach. Inną zasadą, której zawsze się trzymał, było to, żeby w pierwszej kolejności spłacać wszelkie finansowe zobowiązania, czy to dla banku, czy partnera biznesowego, czy dostawcy. W ten sposób zapracował sobie na swoją reputację godnego zaufania partnera. Lata 80. XX wieku to najczarniejsza era lankijskiej współczesnej historii. Etniczne zamieszki, wojna domowa, tamilskie tygrysy. Turystyka przestała istnieć aż do połowy lat 90. Wykształceni i doświadczeni lankijscy profesjonaliści związani z hotelarstwem i turystyką byli przejmowani przez zagranicznych pracodawców. Potem w 2004 roku przyszło ostatnie uderzenie – tsunami. Yala Safari Beach Hotel został całkowicie zniszczony. 33 osoby zginęły łącznie z kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Przeżyło 40 innych pracowników, którzy byli nadal opłacani przez firmę Cureya mimo braku ich stanowisk pracy. Herbert nigdy nie zawiódł swoich ludzi. Rodziny tych, którzy zginęli, również nie zostały pozostawione samym sobie, mimo poważnych finansowych strat dla firmy. Pomimo tych drastycznych i ciemnych dni, Herbert nigdy nie stracił wiary w Sri Lankę. Pamiętał również o słowach barona de Rothschilda, który twierdził, że najlepszym czasem do inwestowania i do rozwijania firmy jest czas kryzysu. I to też Curey robił. Szkolił personel i kupował ziemię. Filozofia Herberta Cureya, a tym samym filozofia hoteli i sieci Jetwing, to nie tylko być wyróżniającym się, ale kreować znaczącą różnicę. Są sieci hotelowe, które specjalizują się w oferowaniu swoim gościom znanych, przewidywalnych doświadczeń. To nie było jednak celem Herberta. Sieć Jetwing zapewnia każdemu gościowi zaskakujące, unikatowe doświadczenie w niepowtarzalnych okolicznościach. Takie chociażby, jakie tutaj widzicie. Każdy hotel Jetwing jest inny, jest wyjątkowy. Ma swój własny koncept, ale Herbert Curey zapewnia, że jakość oczywiście świadczonych usług dla wszystkich gości osiągnęła jeden wspólny, wysoki standard. Herbert zawsze cenił ludzi, którzy dla niego i z nim pracowali.
Mówił, że to właśnie ludzie są jego największym zasobem, największą wartością. Mimo że czasy dla firmy były bardzo różne, były czasami bardzo ciężkie, to w ponad 30-letniej karierze Jetwing nigdy nie było zwolnień grupowych. Wartości, które Herbert przekazał, pasja, pokora, upór, wytrzymałość i uczciwość są nadal obecne we wszystkim, co Jetwing robi. Herbert Kurej nigdy nie zabierał się za nic, czego nie robiłby z pasją. Jeżeli wybrał wspierać jakąś sprawę, to oddawał się jej w pełni, angażując się z oddaniem i z lojalnością. Herbert Kurej nie znosił pretensjonalności żadnego rodzaju. Ubierał się prosto i nieformalnie, unikając symboli statusu czy bogactwa. Nigdy nie odwrócił się od nikogo, kto był w kłopotach i potrzebował pomocy. Gościnność, jak i pokora płynęły w jego krwi. Jego prawość, uczciwość były legendarne. Nieważne, czy dotyczyły przyjaciela, czy nieprzyjaciela. Herbert wierzył w wybór odpowiednich ludzi. Mawiał: nie możesz nauczyć kogoś uśmiechać się, nie możesz nauczyć kogoś, aby chciał służyć innym dobrze, nie możesz nauczyć osobowości, nie możesz nauczyć osoby, aby była pełna pasji do tego, co robi, ale możesz znaleźć ludzi z tymi cechami i nauczyć ich, co mają robić. Dla niego ważniejsze było nastawienie niż formalne kwalifikacje czy wykształcenie. Kurej wierzył, że najlepszym sposobem, aby prosperować w wymagających czasach, była zasada być w pełni poinformowanym. Często przytaczał cytat, który kiedyś przeczytał: w czasach dramatycznych zmian to właśnie uczniowie są tymi, którzy dziedziczą przyszłość. Ci, którzy się uczą, są otwarci na naukę, zazwyczaj są wyposażeni, aby żyć w świecie, który już dłużej nie istnieje. Herbert Kurej był zawsze gotowy, żeby się uczyć i chłonąć zmiany. Zachęcał do tego swoje dzieci i współpracowników. Były przewodniczący zarządu turystyki Sri Lanki powiedział: Herberta Kurej można identyfikować jako osobę, która wniosła największy wkład w rozwój turystyki na Sri Lance. Herbert Kurej z pewnością przekształcił Negombo ze śpiącej wioski rybackiej w tętniący życiem popularny ośrodek turystyczny. Miał także pewność w swoim przekonaniu, że Gale stanie się kolejnym resortem turystycznym i był pionierem inwestycji w sektorze rekreacyjnym właśnie tam. Herbert Kurej był wysokim mężczyzną o wzroście 180 cm. Ubierał się skromnie, jedyną jego słabością były grube i gęste włosy, które często przeczesywał grzebieniem, który zawsze przy sobie nosił. Magazyn biznesowy opisywał go jako łagodnego, spokojnego, skromnego mężczyznę z czarującym uśmiechem. Był bardzo hojny. Nie lubił pożyczać pieniędzy, ale wolał podarować je w prezencie. Uczył swoje dzieci, że gdy będą proszeni o pożyczkę przez kogokolwiek, mają zaoferować kwotę, na którą mogą sobie pozwolić i zapomnieć o niej na zawsze. Herbert również zachęcał swoje dzieci, aby rozwijały swoje osobowości, charaktery, zainteresowania w swoim własnym tempie, żeby nie były w jego cieniu. Potrafił swoje dzieci chwalić, ale i wyrażać słowa krytyki. Mimo że pracował ciężko i dużo, zawsze znajdował czas dla swojej rodziny. Niedziele były zarezerwowane na spotkania z dziadkami, a szkolne wakacje były okazją do rodzinno-przyjacielskich wyjazdów i wycieczek. Jego miłość do rodziny ma swój początek w jego wychowaniu, w jego dzieciństwie. On i jego mama byli zawsze bardzo blisko. Mama dożyła bardzo sędziwego wieku, 108 lat.
Herbert zawsze lubił wspominać, gdy mama pełniła rolę tarczy ochronnej dla niego przed jego tatą, gdy Herbert nawywijał coś w młodych latach. Zawsze murem za nim stała. Herbert Kurej odszedł w czerwcu 2008 roku, 2 miesiące po odejściu swojej ukochanej mamy. Jego spuścizna i duch będzie zawsze żył, dotykając życia tych, którzy w jakikolwiek sposób natkną się na to, co po sobie zostawił. I tutaj moja skromna osoba jest dowodem na to, że jego spuścizna żyje tyle lat w odległym kraju. Ja z zupełnie innymi korzeniami, jeszcze chwilę temu, nie mając pojęcia, że ktoś taki jak Herbert Kurej w ogóle istniał, zafascynowałam się tak bardzo życiem, jakie żył, tym, co zbudował, co stworzył i najbardziej, jakim był wspaniałym człowiekiem. Łzy wdzięczności napływają, wiedząc, że ta planeta gości tak wspaniałych, pięknych ludzi, takie cudowne dusze. A ja mam ten zaszczyt, by wśród nich być i doświadczać ich dzieł. To dla mnie ogromny zaszczyt i przywilej. Tą bardzo zwięzłą opowieść o bogatym życiu Herberta Kurej mogłam przytoczyć dzięki biografii, którą napisała jego córka Shiromal Kurej. Książka jest w języku angielskim i nazywa się A Man in His Time, The Jetwing Story and the Life of Herbert Kurej, czyli człowiek swoich czasów. Historia Jetwing i życia Herberta Kurej. Jest dostępna, tak jak wcześniej wspominałam, w hotelach pokojowych. I tylko dlatego, że Shiromal, jego córka, podjęła się tego zadania napisania tej biografii, ja mogłam dowiedzieć się o Herbercie Kurej. I mogłam tą historię przekazać dalej. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób ta historia być może Was zainspiruje, przekaże coś cennego, coś ważnego, coś wartościowego, co będziecie mogli wnieść do swojego życia, albo przynajmniej skłoni Was do chwili refleksji. Wdzięczność, że są tak piękne miejsca i są tak cudowni ludzie, którzy z odwagą, z zaangażowaniem, z uczciwością próbują zrobić coś pięknego na tym świecie i robią. Do następnego. Pa, pa. A jeśli podobają Ci się te krótkie filmy, nagrania, które robię, to zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję.